Oto muzyka z kraju Chopina na fortepian na 4 ręce. 3 świetne utwory 3 znakomitych kompozytorów. Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin, Witold Lutosławski. Na początek Moniuszko. Moniuszko to Tradycja, narodowość, patriotyzm, pechowiec, zapomnienie, odrodzenie, wielki ukłon za polskie teksty w pieśniach, nowoczesna interpretacja, wyzwanie. Tak brzmi polonez D-dur Stanisława Moniuszki, twórcy kojarzonego z operą, z pieśniami, a tu przykład jego twórczości instrumentalnej. Prawda, że brzmi całkiem nieźle? Polonez Moniuszki prowadzi nas do drugiego utworu, a jest to rzecz świetna, przy tym zdecydowanie bardziej znana. To wariacje Fryderyka Chopina na temat pieśni Thomasa Moore'a według włoskich pieśni ludowych na 4 ręce. Podobnie jak polonez Stanisława Moniuszki, także w tonacji D-dur. Ja lubię ten utwór, chociaż jest bardzo rzadko wykonywany i niektórzy myślą, że w ogóle nie jest utworem Fryderyka Chopina, ale lubię ten utwór ze względu na bardzo satysfakcjonującą wirtuozerię, która jest bardzo fajna w relacjach właśnie 4 rąk. Podoba mi się jej lekkość. Kompozycje Chopina, które są na duet, nie są proste. Chopin pisał wspaniale na fortepian, wiadomo, był genialnym pianistą i to się czuje, ale w związku z tym jest tam kilka miejsc takich nieprzewidywalnych. Prawdziwa bomba. Znać rękę mistrza. Ciekawa jest historia tego utworu. Otóż przez szereg lat wiadomo było tylko tyle, że Chopin takie wariacje skomponował. I dopiero 100 lat po jego śmierci ten utwór odnalazł się. Co się okazało? Otóż Chopin uznał, że ta kompozycja nie nadaje się do druku. Rękopis przekazał znajomemu. Później ów rękopis był rodzajem relikwii przekazywanej z pokolenia na pokolenie i dopiero po II wojnie światowej trafił w ręce muzykologów. Ci wydali go drukiem. Dzisiaj możemy wariacji słuchać, możemy wariacje grać i możemy stwierdzić: panie Chopin, to bardzo dobra kompozycja. Kompozytorzy jakoś tak czasem mają, że nie doceniają tego, co skomponowali. Myślą, że to jest nieciekawe, niewarte wykonania, a później my bierzemy nuty do ręki, gramy to albo słuchamy nagrania i mówimy: to jest świetne. Tak troszeczkę jest w tym przypadku. Oto Witold Lutosławski nawet nadał tej kompozycji nieco bagatelizujący tytuł: Zasłyszana melodyjka. Zasłyszana jest świetna. Świetna konstrukcja, piękne barwy, bardzo proste, a jednocześnie idealnie trafione rozwiązania. I co nieczęsto się zdarza, jest to kompozycja świetnie napisana na 4 ręce. Musieliśmy tak usiąść przy jednym fortepianie i tak powściągnąć trochę nasze ręce, które na hasło Lutosławski od razu wiedzą, że będą musiały zagrać 1 000 000 nut, a tu tych nut jest Tyle, ile może trzeba. kilkadziesiąt, dokładnie. Ich jest tyle, ile trzeba. Trzy utwory, 3 ważne nazwiska, 3 oblicza polskiej muzyki. Dostojny polonez Moniuszki, wirtuozerskie wariacje Chopina i ta lekka i finezyjna muzyka Lutosławskiego. A to przecież nie wszystko. Kolejne zeszyty muzyki z kraju Chopina przed nami.